czy technologia voice korzysta ze sztucznej inteligencji? Zdecydowanie tak. Na wielu różnych poziomach. W przeciągu ostatnich miesięcy ta technologia idzie tak do przodu, że my w zasadzie zaczynamy przekraczać tę granicę, w której jesteśmy w stanie odróżnić głos syntezowany od głosu nagranego. Czy te urządzenia, czy one nas podsłuchują? One słuchają na to tak zwane słowo klucz, czyli wake word, czyli takie słowo, po którym się wzbudzają. To się na pewno nie dzieje na bieżąco, tak? To się na pewno nie dzieje na takiej zasadzie, że ktoś gdzieś tam siedzi i sobie słucha i się śmieje, ha, 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 zobacz co powiedział. Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was NaviParking. Michał Stanisławek, founder i CEO w Other1 i HearMe AI. Innowator z 20-letnim doświadczeniem w branży mediów, technologii oraz sztucznej inteligencji. Entuzjasta i praktyk generatywnej AI. Michał jest twórcą nagradzanych rozwiązań dla najlepszych światowych marek. Uważa, że najlepiej uczyć się przez działanie i eksperymenty. Powitajcie Michała Stanisławka w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Michał. Cześć Michał, dzięki za zaproszenie. W poprzednim odcinku zrobiliśmy ten eksperyment z czatem, gdzie używałeś komend głosowych. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o technologii voice. I od razu wskakujemy w pierwsze pytanie, czym jest technologia voice? To są technologie, które pozwalają nam jako zwykłym ludziom komunikować się z urządzeniami. Tak? Często to są komputery, czy komputerki, czy po prostu urządzenia, które takowe w sobie posiadają. Tu na przykład dobrym przykładem są te urządzenia, które stoją sobie tutaj z tyłu za mną. To są smart speakery, tak naprawdę te akurat modele z ekranami. Natomiast ta technologia jakby nie jest, bo często tak myśląc o tym sobie w izolacji, możemy pomyśleć, no dobra, telefony, smart speakery, tak, ale w tym momencie także samochody, lodówki, i masa innych urządzeń, które zaczynają mieć ten interfejs głosowy ze względu na to, że on po prostu jest tym interfejsem najbardziej naturalnym dla nas jako ludzi. My od małego komunikujemy się głosem i dla nas to jest taki najbardziej naturalny sposób komunikacji. Nie musimy się uczyć tego, jak mówić, po prostu możemy mówić. A czy technologia voice korzysta ze sztucznej inteligencji? Oj tak, zdecydowanie tak, na wielu różnych poziomach, tak? I tym najbardziej podstawowym poziomem to jest rozpoznawanie mowy. Rozpoznawanie mowy po to, żeby dobrze, dokładnie rozpoznawać mowę, co poprawiło się drastycznie w ostatnim czasie. Technologia korzysta właśnie ze sztucznej inteligencji, ale tak samo jeżeli chodzi o syntezę głosu, czyli to, co my później słyszymy i z czego słuchamy. Tak? W przeciągu ostatnich miesięcy ta technologia idzie tak do przodu, że my w zasadzie zaczynamy przekraczać tę granicę, w której jesteśmy w stanie odróżnić głos syntezowany od głosu nagranego. Już dochodzimy do takiej granicy, że to się zaciera i sporo osób już ma problemy z tym, żeby to odróżnić, a im dalej będziemy szli w tą stronę, tym bardziej. No, dochodzimy do takiego momentu, że musimy się mocno zastanowić nad tym, czym jest rzeczywistość. I to nie tylko w kontekście samej technologii głosowych, ale także wideo, deepfake'ów i innych tego typu rzeczy. Widziałem jeden przykład takiej technologii, gdzie jakaś aplikacja albo algorytm uczy się naszego głosu poprzez właśnie oczywiście przyjęcie jakby naszych danych głosowych. My tam nagrywamy różne rzeczy i później jest to generowane w różnych językach naszą tonacją głosu, naszą barwą głosu. Tak. Zdecydowanie. I no tutaj mamy nawet taką polską firmę, czy firmę, która wywodzi się gdzieś z Polski, ma polskich założycieli, Eleven Labs, która pozwala nam sklonować nasz własny głos, dosłownie korzystając z niewielkiej ilości próbek głosu. I dzięki temu my będziemy w stanie nadawać jakby
nasz głos w różnych kontekstach. Czy to są konteksty związane z innym językiem, czy to są konteksty związane z rzeczami, które są dynamicznie jakby generowane, czyli takie rzeczy, które ciężko by było nagrać wcześniej, bo na przykład nasz głos może być głosem czata GPT w przyszłości gdzieś, tak? Czy jakiegoś tego typu asystenta. I tutaj wchodzimy troszeczkę w takie obszary, które w kontekście technologii głosowych gdzieś tam są eksplorowane przez, powiedzmy, zapaleńców na razie, co to znaczy żyć po śmierci, tak? Albo zachować swoją wiedzę ze swoim głosem dla potomności, tak? Więc tego typu eksperymenty i wręcz firmy całe już gdzieś sobie istnieją i starają się ten problem rozpracować. No to jest jeszcze takie może nie do końca społecznie szeroko akceptowalne, ponieważ to gdzieś dotyka takich obszarów, które dla nas są dosyć wrażliwe jako dla ludzi. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że w przyszłości, może jeszcze nie ze mną, ale już z moimi dziećmi, ich wnuki będą w stanie sobie porozmawiać. Tak mówi się, że my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, które umrze przez to. No, gdzieś też widziałem chyba, że aktorzy, bodajże Morgan Freeman i którzyś też znani aktorzy nagrywają całą swoją jakby bazę, bibliotekę swojego jakby przekazu właśnie voice, po to, żeby to zostało gdzieś skatalogowane i po to, żeby w przyszłości ludzie mogli porozmawiać z Morganem Freemanem. No tak, no to już się dzieje. To nawet urządzenia właśnie smart speakery, platforma Alexa już umożliwia rozmawianie głosem jakiejś znanej osoby, tak? Czyli możemy sobie tam za drobną opłatą dokupić jakiś głos i na przykład w danym miesiącu czy w danym czasie rozmawiać sobie z Alexą, która odpowiada nam głosem Morgana Freemana czy jakiegoś innego znanej osobistości. I tym samym to też jakby pozwala tej technologii troszkę bardziej dostosować się do nas. Z tego powodu, że my możemy mieć lepszy odbiór jakiegoś właśnie znanego aktora niż takiego standardowego głosu Alexy, tak? I jeżeli rozmawiamy sobie z nim, tak, to też będziemy mieli inną percepcję tego, w jaki sposób ta rozmowa przebiega, jak ją odbieramy, czy jak odbieramy informacje, które są nam przekazywane przez de facto daną osobę, tak? No bo to już dochodzimy do momentu, kiedy to już staje się takie trochę nie do końca do odróżnienia. Właśnie, ma to swoje plusy, ale też wiadomo, że są tam jakieś ograniczenia. Nie powiem niebezpieczeństwa, ale po prostu ograniczenia pewne. Niebezpieczeństwem jasnym dla mnie i którym powinno się szeroko mówić jest to, że technologia doszła do takiego punktu, który pozwala przestępcom, bo tak należy ich nazywać, wykorzystywać ją do celów po prostu kradzieży tożsamości, czy do celów jakby oszukiwania ludzi, korzystając z głosu ich bliskich. Tak? To już się dzieje. To są rzeczy, o których warto rozmawiać z tego nawet powodu, żeby gdzieś ustalić ze swoimi bliskimi jakieś czy słowo, czy wydarzenie, o którym tylko my wiemy, na które warto się powołać w sytuacjach stresowych. W sytuacjach, kiedy otrzymujemy telefon i głosem naszego dziecka ktoś nam mówi: mamo, tato, miałem wypadek, dzieje się coś strasznego. Tak? Niestety dochodzimy do takiego momentu, kiedy musimy kontestować coś, co postrzegamy jako rzeczywistość, ze względu na to, że dzięki technologii to może nie być rzeczywistość. I dlatego warto o tym głośno mówić, dlatego warto o tym rozmawiać, dlatego warto rozmawiać o tym z ludźmi, którzy są mniej świadomi tej technologii. Nasi rodzice, nasi dziadkowie, tak, którzy mogą być bardziej podatni na tego typu ataki. A przez to, że my im troszkę wyjaśnimy, przez to, że my ich wprowadzimy w te niebezpieczeństwa i na przykład ustalimy sobie jakieś słowo klucz albo jakieś wydarzenie, o którym wie wąska grupa osób, jesteśmy w stanie potencjalnie zapobiec jakimś przykrym wydarzeniom. Tak? Już pomijam zupełnie fakt jakby utraty pieniędzy, z którymi można sobie poradzić gdzieś tam jakby odpowiednio podchodząc do tematu. Natomiast tu wchodzi jeszcze aspekt
samej takiej traumy dla osoby, która może dostać informację na temat tego, że jej bliska osoba zginęła w wypadku, co może być absolutną nieprawdą, tak? Ale może się przyczynić do horrendalnych przeżyć, tak? u takiej osoby. Więc dlatego warto jednak widzieć to, że ta technologia z całym swoim dobrodziejstwem przynosi też pewien zasób narzędzi przestępcom, z których oni mogą coraz chętniej korzystać. A teraz jakby przeskakując trochę w inny wątek z tego przestępczego, powiedzmy, przejdźmy w wątek urządzeń. Pokazałeś to, co masz za sobą. Ja na przykład mam, może nie jest to inteligentne urządzenie, ale jest to zwykły dyfuzor, który też służy właśnie jako lampka, jakieś tam może też dźwięki wydawać, może ma jakieś tam bardzo podstawowe funkcje, w cudzysłowie smart, ale powiedziałeś właśnie o tych smart urządzeniach. Jak się z nich korzysta w domu? Istnieje to pojęcie, które nazywa się home automation, czyli automatyzacja w naszym domu. Do czego to służy? Po co to jest? No może zacznijmy od tego, że w ogóle technologie głosowe sprawdzają się w tak zwanym międzyczasie. To mój kolega Karol Stryja często się do tego właśnie międzyczasu odnosi, bo to jest dobry moment do tego, żeby właśnie konsumować treści głosowe. Ale to są też takie momenty, w których, nie wiem, odkurzamy, tak, i mamy zajęte ręce i chcemy zapalić sobie światło w jakimś konkretnym miejscu. No i oczywiście możemy odłożyć ten odkurzacz, możemy przejść się, przełączyć jakiś przełącznik i osiągniemy ten sam cel, ale równie dobrze możemy powiedzieć: hej Alexa, zapal mi takie i takie światło. I tu na przykład dochodzimy do takiej pewnej i wygody, i też takiego typowego utility, tak, czyli robiąc coś, będąc zaangażowanym, mając na przykład ręce w mące, ponieważ akurat, nie wiem, pieczemy chleb, czy robimy jakieś tego typu rzeczy, jesteśmy w stanie po pierwsze zapytać się Aleksy o alergeny na przykład, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, bo robimy i nie przyszło nam do głowy, że babcia czegoś tam nie może jeść na przykład i nie wiemy, czy będziemy mogli jej ten chleb robić, a może nie dosypać czegoś, tak? I teraz tak, moglibyśmy te ręce umyć, wejść w telefon, poszukać w goglach i gdzieś znaleźć, albo możemy się zapytać takiego smart speakera właśnie, więc ta technologia jest zdecydowanie w stanie ułatwić nam życie. Często słyszy się, że albo ten najsłynniejszy przykład to jest to, że dwie osoby o czymś rozmawiają i potem widzimy reklamy na Instagramie czy gdziekolwiek. I to jest oczywiście taki klasyczny przykład, ale powiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę. Przed naszym podcastem spróbowałem policzyć, ile mam mikrofonów w całym moim domu. I powiem Ci, że trochę mnie to zmartwiło z jednej strony, bo znaczy oczywiście mówię teraz trochę prześmiewczo, ale okazuje się, że każdy z nas i każda z nas ma w tym momencie kilka albo kilkanaście mikrofonów w domu, które potencjalnie mogłyby służyć do nasłuchiwania. Dlatego tutaj pytanie, czy te urządzenia mogą być wykorzystywane i po prostu, czy one nas podsłuchują? Żeby zaobrazować to lepiej słuchaczom, ja może opowiem właśnie o tych urządzeniach, o tych smart speakerach, które gdzieś tam z tyłu sobie u mnie egzystują w tym momencie. One rzeczywiście nasłuchują cały czas, natomiast one nasłuchują jakby lokalnie. One nasłuchują w urządzeniu i one nic z tym nie robią. To jest trochę tak, jak ja słucham i jednym uchem wpada, drugim wypada, tak? Natomiast one słuchają na to tak zwane słowo klucz, czyli wake word, czyli takie słowo, po którym się wzbudzają, tak? I dla mnie tym słowem będzie Michał, nie? Moja żona coś tam gada i w pewnym momencie powie Michał, a ja robię o co chodzi, tak? I tak samo te urządzenia z tyłu, jak powiemy Alexa, to one nagle się wzbudzają i zaczynają nas aktywnie słuchać. I wtedy to, co do nich mówimy w momencie, kiedy one się wzbudzą, ale z reguły one to zakomunikują też nam. Zapali się jakieś światło, jakieś dioda, jakieś światełka zaczną migać, ekran się pojaśni, tak? Więc poza samym faktem, że wypowiedzieliśmy to słowo, może gdzieś tam podczas rozmowy, my często jakby dostajemy sygnał inną drogą, że to urządzenie nas w tym momencie aktywnie słucha. No i rzeczywiście wtedy dopiero to, co mówimy, jest przesyłane gdzieś tam do serwerów, tam jest rozpoznawana mowa i z tego te urządzenia próbują wyciągnąć jakby sens. Natomiast też należy pamiętać, że to jest masowe i to jest
masowo przetwarzane, tak? Czyli tam nie siedzi osoba, która gdzieś słucha tego, co my sobie mówimy i na tej podstawie gdzieś zapisuje jakieś rzeczy, chociaż też należy wspomnieć, że część z tych dostawców tego typu urządzeń może wykorzystywać tego typu nagrania do tego, żeby na przykład usprawniać jakość swoich usług, czyli one mogą być na przykład weryfikowane przez ludzi. Czyli to też nie ma takiej 100% gwarancji, że ktoś tego nie posłucha, natomiast to się na pewno nie dzieje na bieżąco, tak? To się na pewno nie dzieje na takiej zasadzie, że ktoś gdzieś tam siedzi i sobie słucha i się śmieje, ha, zobacz, co powiedział, nie? Więc generalnie oczywiście musimy brać pod uwagę to, że mamy telefony, tak? Ja tutaj akurat nie będę wchodził zupełnie w temat reklam i tego, co się dzieje, jak rozmawiamy gdzieś w pobliżu telefonu na temat jakichś konkretnych rzeczy. Natomiast z reguły większość tego typu urządzeń, czy te urządzenia na przykład w samochodach też wzbudzają się w momencie, kiedy użyjemy tego słowa klucza do tego, żeby wzbudzić te urządzenia i z nimi porozmawiać. I ostatnim pytaniem, które mam do ciebie, to jest ambient computing. Co to jest? Bo to brzmi bardzo futurystycznie, natomiast właśnie chciałbym się dowiedzieć coś więcej. No to jest takie... To jest to pojęcie, do którego troszeczkę odniosłem się wcześniej. Tak? To jest to, że jadąc samochodem możemy rozmawiać sobie o pewnych rzeczach z naszym asystentem i jak wysiądziemy, przejdziemy do domu, to możemy kontynuować dokładnie tą samą rozmowę, będąc już w domu. To jest takie pojęcie tego computingu, które nas otacza, ale które stanowi w pewnym sensie taki wspólny jeden interfejs. No i tym najbardziej naturalnym interfejsem jest właśnie interfejs głosowy. On oczywiście w kontekście ambient computingu nie jest absolutnie jednym i wyłącznym, ponieważ te urządzenia, czy w samochodach, czy smart speakery też często mają i ekran, z którym mogą się z nami komunikować, więc to nie ma tu pewnej wyłączności. Natomiast jest to tym takim spoiwem głos właśnie, które scala tą interakcję pomiędzy nami jako użytkownikiem, a tymi urządzeniami, które gdzieś tam działają sobie dookoła. W kontekście ambient computingu też właśnie wspomniany home automation, czyli to, że jesteśmy w stanie sterować tymi urządzeniami gdzieś korzystając właśnie z głosu, czy korzystając z tych komputerów, których nie widać. Tak? To jest właśnie takie... Dla mnie, bo też pojawia się wiele definicji. Dla mnie to ambient computing to są te komputery, których nie widać, z którymi możemy wejść w interakcję bez jakiegoś konkretnej akcji, którą możemy wykonać, poza tym, że po prostu zaczynamy z nimi rozmawiać. Czyli przykładem jest to, że na przykład jedziemy samochodem, rozmawiamy poprzez technologię voice w samochodzie, parkujemy, wysiadamy z niego i na przykład dalej tą rozmowę kontynuujemy przykładowo właśnie na takim tablecie, który masz za sobą, prawda? I ta rozmowa dalej trwa. Tak. I to jest dokładnie ta sama rozmowa. Ambient computing też ma pewien taki wydźwięk dla mnie osobiście uproszczenia ludziom życia. Tak? I to się odbywa przez elementy też ambient computingu. No, wiesz, nawet we wspomnianym samochodzie jadąc, prosząc samochód o to, żeby znalazł nam miejsce na najbliższym dostępnym parkingu. Że takie sytuacje stresowe jest w stanie nam odczarować, tak? Bo często jadąc samochodem są różni kierowcy, niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi, niektórzy się lepiej czują za kierownicą, niektórzy gorzej i jest sporo takich sytuacji stresowych, które właśnie ten otaczający nas computing, tak, może nam usprawnić, może nam pomóc, może nam w znaczący sposób zredukować na przykład stres danej sytuacji. I myślę, że to tutaj jest ten klucz do tego. To jest takie coś, co stanie się przezroczyste dla nas w pewnym sensie. Super. Michale, jak widzisz tą branżę za 5-10 lat, może nawet i więcej, branżę voice? Wiesz co, ja myślę, że branża voice w ogóle w tym momencie przechodzi takie połączenie w ogóle z branżą, szerzej pojętą branżą AI, tak? I gdzieś te granice zaczynają się zacierać. No to zawsze voice sobie i te technologie głosowe leżały na pograniczu AI, korzystały z AI, tak? Natomiast w tym momencie idziemy w tą stronę, że voice generalnie staje się tym interfejsem
dla właśnie sztucznej inteligencji, interfejsem dla urządzeń, interfejsem dla tych powiązanych systemów, które nas otaczają. Ja myślę, że właśnie to jest ten trend, który będzie postępował i szczerze też mam nadzieję właśnie, że głos stanie się takim faktycznym interfejsem, bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, że musieliśmy się zastanawiać, jak do tej Aleksy mówić, żeby ona nas zrozumiała. Ona często mówiła, powtórz, nie rozumiem, albo nie wiem, jak to zrobić, tak? Że to przestanie być tą barierą, że nie będziemy musieli się uczyć, jak z tym rozmawiać, że po prostu będziemy mówić i właśnie dzięki takim rozwiązaniom jak ChatGPT te modele będą w stanie wydedukować znaczenie z tego, co mówimy, bez względu na sposób, w jaki my to opowiadamy. I to jest taka moja największa, jakby za to trzymam kciuki najmocniej. Super. Dzięki i do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.